Powiem wam, że dobrze poleciał zakrętem i cyk, lądowanko. On musiał nieźle wykręcić. Drodzy Państwo, witamy w Bhutanie. Jest to mój 95. kraj na świecie, który odwiedziłem. I myślę, że będzie to wyjątkowy kraj. Bo nie jest tu łatwo wjechać. Raczej ciężko będzie powtórzyć przyjazd do tego kraju, bo jest drogo. Bardzo. Bardzo drogo. Ale o kosztach to wam powiem później, jak to wyglądało. No i popatrz, leci. A czekaj, to ta baba tu spała przed nami. No. Chyba ktoś ważny. A nie, to wszystkich tak witają. Czy nie? Ala, chyba wszystkich tak witają. Co? A nie, to tylko ich. Czyli to na pewno ktoś ważny był. Na nas nikt nie czekał. Nie, będzie tam czekał, będzie. Popatrzcie, jak wygląda lotnisko w Paro. Ale fajnie. Zupełnie inne takie. Druk Air to jest ich narodowa linia lotnicza. Z tyłu flaga i na placu właśnie mają żółto-pomarańczową ze smokiem. Fajnie, jestem naprawdę przekonany, że spędzimy tu niesamowite 3 noce, 4 dni. Właśnie za chwilę nas ma ktoś odebrać. No i mamy po prostu prywatną wycieczkę 4-dniową do Bhutanu. Powiem wam mniej więcej, jakie są koszty tego, bo musicie się przygotować na to, że Bhutan jest bardzo drogim krajem, żeby go odwiedzić. Dlatego tak mało ludzi go odwiedza. Do którego roku w ogóle był zamknięty dla turystów, jak czytałaś? Nie. 50 któregoś tam było, tak? Ja nie czytałam nic takiego. Czytałaś, że nie było wjazd łatwy dla turystów. Nie wiem, to trzeba było doczytać i to po prostu Dobra, dodać, a nie... I wam powiemy, do którego czasu w ogóle nie dało się tu przyjeżdżać. Teraz wiza turystyczna za każdy dzień kosztuje tutaj $200 od osoby. Nasz pobyt tutaj razem jeszcze przez to, że płaciłem kartą, to z procentem naliczonym za płatność kartą kosztowało $3320. No, za 3 noce w Bhutanie. Każdy dzień tutaj będzie nas kosztował $1000. Także miejmy nadzieję, że na pewno będzie to warte. Ale myślę, że tak. Na pewno myślę, że będzie. to jest taki kraj, który będzie warty odwiedzenia. Welcome to Kingdom of Bhutan. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest przeglądarka VPN Surfshark, która umożliwia mi zmianę mojej lokalizacji, dzięki czemu mogę na przykład oglądać filmy na Netflixie, które nie są dostępne teraz, jak jestem na przykład w Bhutanie, nie są dostępne tutaj, dostępne są w Polsce, przekierowuję sobie swoje IP i spokojnie mogę oglądać. Surfshark VPN daje mi możliwość zmiany mojej lokalizacji na 100 różnych krajów. Ja aktualnie wybieram sobie Polskę, dzięki czemu przy korzystaniu z Netflixa będę mógł oglądać filmy, które są aktualnie tam wyświetlane. Jak możecie teraz zobaczyć, zalogowałem się na Netflixa, przez co teraz film, który nie był dostępny tutaj, przekierowałem na Polskę, wpisuję jak zostałem gangsterem, mamy tutaj wyświetlone, także nie bez problemu mogę sobie oglądać teraz ten film. Dodatkowo Surfshark VPN daje mi możliwość logowania się bez problemu w różnych sieciach publicznych, przez to dzięki skorzystaniu właśnie z tego nie będzie problemu, żeby ktoś wykradł moje dane. Teraz wam pokażę, jaka jest promocja na hasło Wojownik. Dostajecie 3 miesiące gratis, 83% zniżki. Zobaczcie, jak to wygląda. Dodatkowo musicie wiedzieć, że przy zakupie dostaniecie 30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy, jeśli coś wam nie spasuje. Wykupujecie na 27 miesięcy, 3 miesiące dostajecie gratis, za każdy miesiąc dodatkowo płacicie 2,21. Dostajecie 83% zniżki, tylko musicie pamiętać, żeby użyć hasła Wojownik. Dodatkowo jeszcze macie dwie fajne opcje, które też na pewno warto wykorzystać, czyli Alert. Dzięki dodaniu waszego e-maila Alert zeskanuje go i sprawdzi, czy przypadkiem wasze dane nie wypłynęły do sieci. Dodatkowo jest jeszcze antywirus. Urządzenie to zeskanuje wasz laptop i sprawdzi, czy przypadkiem nie macie jakichś wirusów. Myślę, że będziecie bardzo zadowoleni
z używania Surfshark VPN. Ja już używam go od ponad roku, cały czas mi pomaga w podróży, także mogę serdecznie go polecić, bo naprawdę jest dobry. Pamiętajcie, żeby użyć hasła bojownik i lecimy dalej. Jakie lotnisko, co? Ja chcę... Chodź, musimy iść przecież. Ale ja muszę do toalety. Dobra, pokażę Wam, jak fajnie taśmy wyglądają do odbierania bagaży. Dużo takich fajnych szczegółów Wam tu będę pokazywał, bo naprawdę to będzie niesamowity kraj, zobaczcie. Bardzo dużo tradycji, tu jest cały czas zachowane przez to, że tak mało osób przyjeżdża. W ogóle wyczytaliśmy przed chwilą, że do 95 roku tutaj nie było telewizji. Dopiero w 95 roku prowadzili. To jest niesamowite. Dostęp do internetu ma podobno 15 000 ludzi tylko, chociaż nie wiadomo jak aktualne są te dane. Może się to już zmieniło, może są jakieś stare. No ale z tym, że nie było telewizji, to naprawdę szok trochę. I lotnisko jest też wyjątkowe, nie ma co. Właśnie wypłacaliśmy pieniądze. Patrzcie, jak to się nazywa waluta. To jest 1000 glutrum. Musimy się zapytać, jak to się wymawia w ogóle. Tak wyglądają 1000, tak 500. Jaki jest przelicznik? 1000 to było 50 zł, tak? Mniej więcej. 500. Nie, 50 tak, zł, tak, bo tak. 500 to było 10 tysięcy. No. To mniej więcej wiecie, to jak. Wszystko załatwione. Teraz idziemy szukać naszego pana przewodnika, który nam się tu będzie opiekował przez kolejne 3 dni. Mamy zapewnione noclegi, jedzenie 3 razy dziennie, przewodnika cały czas, zwiedzanie, wejścia do różnych miejsc. No i oprócz tego myślę, że będzie jakiś jeszcze... Idziesz? Myślę, że będzie jeszcze jakiś wolny czas. No i dobra, gdzie jest teraz ten... Mają tradycyjne stroje. Just back down. Ja takiego lotniska też jeszcze nie widziałem wcześniej. Jak na Samui. Bardzo podobnie, na pewno. Dobra, teraz trzeba znaleźć ziomka naszego. Welcome, tu było tam Amir. To ty jesteś Amir? Nie. Jest tutaj. No ale to nie ty. Aha. That's you. A ja myślałam, że on się nazywa. Hello. O! Nice to meet you. Thank you so much. Welcome to the camp. Nasz pan przewodnik, pani, która będzie kierowała. Ala, która już mówi, że nie chce jedzenia ostrego. Właśnie pan się pytał, czy mamy jakieś Jak zapytał, do jedzenia czegoś. zapytał nas coś o to spicy, to podejrzewam, że to jest bardzo pikantne jedzenie. No, bardzo możliwe. Klimacik fajny. No i też właśnie pan przewodnik nam powiedział, jeszcze na pewno będziemy wam to wszystko mówić, ale że ta kultura tutaj jakby w Butanie jest bardzo podobna jak na Tybecie, że to jest bardzo, bardzo podobne, bo oni wodzą się z tego samego... Buddhist tybetański, przez to też. Tak, tak. No. Układają się fajne 4 dni. Dobra, idziemy teraz zobaczyć tę świątynię z XV wieku. Teraz należy podobno do kogoś, jest prywatna. No idziemy zobaczyć do środka. Nie wiem, czy w środku będziemy mogli kręcić tak naprawdę, bo podobno nie wolno, ale zaraz się okaże. Zobaczcie, jaki most tutaj prowadził. Teraz już jest drugi zrobiony, ale kiedyś był taki. Ten wcześniejszy most trwał na 400 lat. Chcieli wybudować ten, bo to było bezpiecznie. In Bhutan, it represents the 5 elements.
and usually it's hosted on a windy area because it has got a pair and a horse that carries the pair in the open space and bring good luck. Tutaj jest zdjęcie rodziny królewskiej, króla, dwóch synów i jego żony. Ma 43 lata król tutaj. Teraz nasz przewodnik wytłumaczył nam fajnie, że ludzie tu naprawdę kochają swojego króla. Że ten król jest tu tak na maksa normalny, że wiecie, on się nie uważa w ogóle za jakiegoś, wiecie, lepszego. On nie ma willi, nie mieszka w zamku żadnym ani coś, on ma zwykły domek podobno. On nie lata gdzieś prywatnym jetem, tylko on leci normalnym samolotem. Jak się zaczęły te czasy, które były przez ostatnie 2 lata wcześniej, tam wiecie, to podobno pomagał bardzo ludziom, że dawał pieniądze ludziom, żeby tylko przeżyli, że to jest tak naprawdę taki normalny człowiek. No i bardzo go tu ludzie kochają, szanują. Każdy ma w domu portret króla. Wiecie jak jest. W Tajlandii na przykład tak mieli ze strachu pewnie też, a tutaj podobno naprawdę go kochają, bo jest takim normalnym królem, który podobno, wiecie, może, że bierze sobie na przykład rower, jedzie sobie pojeździć, nie potrzebuje ochrony. Że no, że bardzo go kochają. I to się docenia. Can you explain us every color, what they mean? Okay, there are 5 colors. Yes. White actually represents the air. Yeah, okay. Yeah, purity, air. Okay. Okay. And blue it represents sometimes some say sky, but sometimes Sky, we say okay. water. Water, okay. Represent Okay. for fire, red for fire, Fire? fire, green Okay. for the environment, Okay. the vegetation, and yellow for earth. Earth, okay. It's Okay. hybrid. Właśnie powiedział nam przed chwilą przewodnik, że... Czyli że co, zawsze- żywioły wszystkie, tak? Tak, no i że się właśnie wiesza tam, gdzie wieje. To jest takie na szczęście. Modlitewne też oczywiście. Fajnie, no w Nepalu naprawdę tego dużo było widać. Ale tam szczególnie było właśnie w takich miejscach bardziej, gdzie były jakieś upamiętniające te takie, no, takie pomniki upamiętniające to też tam w świętych miejscach, też no w różnych miejscach w sumie to wisiało. Ale fajnie, bo nie wiedziałem co kolory znaczą. Teraz już wiemy. No, jesteśmy w stolicy, w samym centrum, w Thimphu. No, tak to wygląda. Pierwsze co, idziemy zjeść obiad, bo ze względu na to, że bardzo wcześnie wstaliśmy, jesteśmy strasznie głodni. Później jedziemy do hotelu, zostawić rzeczy. No to dalej nie wiem. Zobaczymy co nasz przewodnik dla nas zaplanował. Główny plac stolicy Katmandu. Prawie jak Big Ben, co nie? Dobre. Idziemy teraz do samochodu, przewodnik mówi, że coś tam wymyślił, później idziemy do hotelu. No i później sobie sami już tutaj będziemy coś robili. No tak to nie zwiedzanie mamy zaplanowane takie większe jutro, pojutrze. W 4. dzień, w dzień wylotu nie wiem nawet co będziemy robić. Się okaże dopiero. Bo nie wiem jak jest poranek zaplanowany, nie wiem, który mamy lot. Znaczy mam to wysłane, ale jeszcze nie mam, nie sprawdzałem. To co to mamy? Wołowinkę. Dobra. Tak. Dobra. To jest z kością, czy to jest... Wygląda jak z kością? To jest tak zrobione. Aha, to jest panierka taka pewnie. Z kością. Kurde, to tego nie będziemy jeść. Znaczy ja tego nie będę jadła. O.
Ale bardzo dobre są. O, co, warzywka? Warzywka. Ej, ale to powiem Ci, że to... O, jeszcze makaron. Thank you so much. Thank you. Ej, jakie to w ogóle jakie to ładne kobiety są, nie wiem czy... Nie, ja tylko jedną ładną widzę. Jezu. Tak się prezentuje nasz ten. I co tu jeszcze przyszło? Ziemniaczki z serem. Lubimy. Makaron. Ej, naprawdę, powiem Wam, że to bardzo fajnie się prezentuje. No, mamy naprawdę na całkiem fajnym poziomie zrobione. No. Ciekawe, ile normalnie to kosztuje, bo my to mamy w cenie, ale warto się później zorientować, ile takie coś kosztuje. Jak pierwsze wrażenie? Nie brzmiało to przekonująco. No ale pytam o pierwsze wrażenie, no. No takie, wiadomo. Takie jeden. Dobra, wbijamy National Memorial Chapel. Wielka stupa. Tak, właśnie nam wytłumaczy teraz tam nasz pan przewodnik. Tutaj znajdziecie 3 różne, znaczy nie dokładnie tu, tylko w Butanie znajdziecie 3 różne rodzaje stóp. Stopa butańska, stupa tybetańska i stupa nepalska. Teraz ludzie właśnie chodzą tutaj, wiecie, dla modlitwy. Chodzi się naokoło tej stupy. Idzie się dokładnie 108 razy. Widziałem też kiedyś, jak byłem w Nepalu, jak ludzie po prostu na kolana kładli się całkowicie, wiecie, mieli złożone ręce do rąk, do prostych, wstawali, robili krok i znowu to samo. I tak na przykład robili 108 kółek. Przez to, żeby, wiecie, no to dla modlitwy, dlatego, że mówili, że to im daje jakoś coś tam więcej tego wszystkiego, że nie wierzą, że ich dusza jest oczyszczona, że robią złe rzeczy, że na przykład przez przypadek zabili jakoś, wiecie, jakieś zwierzątko, nieświadomie po prostu albo coś, i że to oczyszcza ich ciało po prostu i duszę. Patrzcie, jak wszyscy idą. Ja to bardzo tego, ale to tak bardzo dużo widziałem ludzi właśnie, jak byłem chyba w Pokarze. Tak mi się wydaje, tam była taka wielka stupa i tyle tych ludzi tam łaziło. W Pokarze albo w Katmandu, no nie pamiętam już. Gdzieś to było. Spotkałem się tam z Polakiem właśnie, który jest buddystą i wtedy mi to tłumaczył trochę, ale to już dawno temu było. Tutaj właśnie nam teraz pan pokazał też, że oni to mają trzech. Jest tak pierwszy Budda, dokładnie ten. Czekajcie, muszę cofnąć. Jest Budda drugi i Budda trzeci. I że oni tutaj właśnie 3 mają, 3 wyznają. I młynki. Dziwne. Nie, no to wszystko tak dobrze wygląda. Przyjechaliśmy teraz na pomnik wielkiego Buddy, który ma 51 metrów. I wszędzie ten smog. Fajnie to jest zrobione. No robi wrażenie. Idę bliżej podejść. Właściwie chodzi o tym, że właśnie skąd te smoki tutaj, że Królestwo Butanu jest też nazywane Druk Yul, czy Druk Yul, nie wiem jak się tu u nich tu wymawia. I to właśnie znaczy Królestwo Smoka.
niestety w środku zakaz kamerowania. Musimy tam zobaczyć. Powiem wam, że tak pięknie tam wyglądało. Wszystko praktycznie w złotym kolorze. Sorry, sir. How many statues of Buddha was there inside, the small and big? How many thousand? 125,000 total. 125 tysięcy małych posągów Buddy było w środku. Plus oczywiście jeszcze duże posągi. Niesamowicie to tam wyglądało. No ale w środku jest totalny zakaz robienia zdjęć i nagrywania. No, tak jest po prostu. No. Dobra, jeszcze parę fajnych ciekawostek, które powinniście wiedzieć na temat Bhutanu. Przede wszystkim ludzie z Bhutanu uważają, że są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Po prostu tak dobrze im się tutaj żyje. Dodatkowo było napisane na internecie, że żyje tu około 800 tysięcy ludzi. Nasz przewodnik powiedział nam, że 700. Bhutan jest 6 razy mniejszy od Polski. Z góry Chiny, z dołu Indie. Właśnie Indie mają tutaj bardzo duży wpływ ze względu na to, że zabezpieczają właśnie Bhutan, że są ich takim jakby, jak to powiedzieć, że oni im dają ochronę za to, że po prostu Indie mają wpływy tutaj i to swoje. bardzo duże. Dokładnie, no. No i musicie wiedzieć, że ten kraj jest tak naprawdę jednym z najmniej rozwiniętych krajów na świecie. Tutaj telewizja weszła dopiero w 1995 roku. Internet wszedł w 2003 roku. Także to jest aż niesamowite dla nas. Pomyślcie, jak u nas wszystko to było rozwinięte, a tutaj dopiero w tamtych czasach to weszło. Ale myślę, że na pewno spędzimy tu fajne 3 dni. No bo klimat jest fajny, no i przewodnika mamy naprawdę takiego, że wyluzowany gościu i to najważniejsze. O. Co pan powiedział? No nie, że zajmuje ile dni dojazd? 3 dni. Słuchajcie, to jest niesamowite, ale dojazd stąd do jakby na drugą stronę Bhutanu zajmuje 3 dni. Ale też dlatego, że tutaj wiecie, no bardzo kręte drogi, górzysty teren. Wiecie, no oni tutaj już od strony Chin to mają Himalaje piękne. Tutaj najwyższy szczyt w Bhutanie ma 7,5 tysiąca metrów i to jest góra, na którą się nie wolno wspinać, bo to jest święta góra. Oni powiedzieli, że nie można jej zdobywać, bo jest święta. Tak to wygląda, no. Ale tak to ogólnie tu wszędzie w Bhutan, to praktycznie wszędzie są góry, no. Mniejsze, większe, ale wszędzie, no. Znaczy nie, z tego co czytałam, to Bhutan jest podzielony na takie 3 jakby pasma. Pierwsze pasmo to są Himalaje wysokie, drugi to jest Himalaje takie no, mniejsze, małe Himalaje, a trzecie to jest równina, to już jest jakby w drugą stronę od Himalaju. Do równiny jeszcze nie dojechaliśmy, no. Jak na razie wszędzie, gdzie jesteśmy, to są góry. W ogóle patrzcie w tamtą stronę. To jest stolica. Tu stoją jakieś pojedyncze po prostu bloki i tak dalej. I tak wygląda stolica. Ile ludzi mieszka? W stolicy mieszka 100 tysięcy osób. 100 tysięcy. No. Tak, no. Dobra, teraz przyjechaliśmy zobaczyć narodowe zwierzę właśnie Bhutanu. Głowa kozy, reszta byka. Podobno tak wygląda, także zaraz zobaczymy. Gdzieś tu mają być. W ogóle jeszcze dobrze by było, żebym wam wyjaśnił, dlaczego oni tak naprawdę się zgodzili na to, żeby być tak jakby pod tymi rządami też Indii. Wyobraźcie sobie, taki mały kraj, podobno mają tylko 10 tysięcy osób w armii. Z jednej strony ogromne Chiny, z drugiej strony ogromne Indie. No niestety, no umówmy się. Jedna lub druga strona by coś chciała zrobić, nie mają żadnych szans. Totalnie. Teraz Indie są już najliczniejszym krajem na świecie. Już liczba ludności to chyba 1,5 miliarda. Wcześniej Indie były najliczniejszym. Także taki mały Bhutan przy nich to niestety nie mieli wyboru pewnie. O, zaczyna kropić.
Patrzcie jakie ma. Kopyta, no. Ale dziwne, no nie widziałem jeszcze takiego wcześniej. Ty no patrzcie jaki. No założę się, że 99,9% z was nie wiedziało, że w ogóle żyje takie zwierzę. Bo ja też. Ala też. Wszyscy też. Ktoś też jest tu jeszcze? Szokowany jestem. Szczerze mówiąc. Co to jest za zwierzę? Zaskoczyli mnie teraz naprawdę. No. Dużo widziałem w życiu, ale Tak sceptycznie podeszliśmy do tego miejsca. Ja ogólnie nie lubię oglądać zwierząt w zamknięciu, chociaż one tutaj źle nie mają, nie? Bo właśnie mówię, że to chyba jakieś królewskie to są. no i też nie wiem, czy to będzie dobrze widać. One tu naprawdę mają bardzo dużo przestrzeni, bardzo dużo. Po prostu ogrodzony las, no. No. Nie wiem. Ej, to wygląda tak śmiesznie. Co to w ogóle ma być? Jak mały niedźwiedź wygląda. No przewodnik nam teraz powiedział, że one właśnie występują w Himalajach tutaj i że są bardzo agresywne. Jakby nas zobaczyły gdzieś tak normalnie, to od razu by zaatakowały. No i już wiemy, co to jest więcej niż jedno zwierzę. No. To wiecie jak to te zwierzęta modyfikowane genetycznie. Ale Robią miksiki. Nie no, to jest jakieś... one trochę w ogóle wyglądają jak taki Trochę żub. mutowany żubr, Tak, no. trochę żub, Bizona ciutkę. trochę bizona, no, trochę kozy. No. Takiej Owcy trochę w sumie nie, też. kozy górskiej takiej, jak kozicy, o. Serio, no nie widziałem nigdy wcześniej takiego ale zwierzęcia. widzicie, one mają kopyta w ogóle, to jest... A mi się wydaje, że właśnie one mają takie aż przerośnięte. No straszne, no. No. Że ten tu ledwo stawia nogę. Powiem wam tak, jak tutaj przyjeżdżaliśmy, sobie myślę, kurde, wypełniacz czasu i to mocny, żeby tylko coś robić. Ale ja się cieszę, że tu przyjechaliśmy. Bardzo to jest ciekawe i powiem wam więcej. O, jak zaczepia, patrz. Ale one są dziwne. To jest tak fascynujące, że ja bym mogła tutaj być dłużej, naprawdę. No i patrzcie, co robią. Co one robią, tak. A małe to wyglądały jak takie małe niedźwiedzie. No. Te większe troszkę wyglądały jak taka gruba koza. A te to w ogóle wyglądają Niesamowite. naprawdę jak pomieszanie dokładnie żubra, jakiegoś byka, kozy górskiej i nie wiem czego jeszcze. No i teraz jakby w No. Familiadzie padło pytanie więcej niż jedno zwierzę, to można było odpowiedzieć, tak? No. Jak to się nazywa? Tibat, tak? Nie wiem. Zaraz zobaczymy na dole. Tam było napisane. Musimy znaleźć odpowiednik polskiej nazwy, ale wydaje mi się, że nie ma. Bo w Polsce nie mamy takich zwierząt. Mamy żubra, kaczkę, krowę, świnie. Takie tam, a nie to coś. No, ale właśnie, bo nasz pan przewodnik powiedział, że to jest takie typowe tutaj na Himalajach, tutaj wysoko. Typowe, ale to typowe, bo właśnie też stąd, z tego kraju, nie? Stąd, no tak. No, które występuje właśnie w Himalajach. Tak o. Tak, o. Dobra, ciekawe co teraz będziemy robić. Mógłby nas odwieźć do hotelu i byśmy sami poszli na miacho. By było najlepiej. Wiesz, że możemy tak zrobić. Możemy... No wiem, zapytamy. Zapytamy, co ma do zaproponowania. Tak, o, tak będzie dobrze. No i się nazywa takin. To zwierzę się nazywa takin. To jest narodowe zwierzę Bhutanu właśnie. No i pytaliśmy co teraz dalej. Także jeszcze się zapowiada fajnie. Jedziemy teraz zobaczyć, nie wiem czy to jest jakiś klasztor, czy po prostu miejsce, gdzie są mniszki. To jest drugi kraj na świecie, gdzie widzę, że mnichami też mogą być kobiety. Pierwszym takim krajem, który zobaczyłem był Myanmar, czyli Birma. Tam pierwszy raz się spotkałem z tym właśnie. Tam głównie kobiety były na łyso ogolone, ale były mniszkami. I tutaj jest właśnie drugi taki kraj, Bhutan, gdzie też one są. Jeśli jeszcze widzieliście w jakimś kraju, ja nie mówię, że widziałem wszystko, bo nie widziałem. Jeśli widzieliście jeszcze w jakimś kraju, dajcie znać też w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawy, gdzie jeszcze występują. No, ale te zwierzęta to mnie tu rozwaliły. A później jeszcze coś mamy ciekawego. A później jedziemy strzelać z łuku, albo oglądać mecz łuku, no. O kurde, Bo nie wiem, czy wiecie, ale sportem narodowym
w Butanie jest strzelnictwo. Strzelają z łuku. I albo jedziemy właśnie później na jakiś mecz, albo postrzelać. Jeszcze nie wiem, bo nie zrozumiałem go dokładnie, ale coś z tym związanego. Także zapowiada się dalsza część całkiem spoko. Strzelałaś kiedyś z łuku? Takiego jakiegoś bardziej profesjonalnego nie, no jak byłam dzieckiem, to miałam taką, wiecie, zabawkę drewnianą, wiadomo. To ja strzelałem kiedyś z profesjonalnych łuków. No to dzisiaj mam nadzieję, spróbuję, jak nie. No. Akurat mój dziadek prowadził zajęcia ze strzelnictwa u siebie tam na wsi, także miałem okazję strzelać z łuku. Gdzieś tam w jakichś zawodach chyba też byłem nawet, ale to byłem mały wtedy. No fajnie, ja bym chciała tam do Ciebie na wieś pojechać. Wiecie, że ja nigdy nie byłam. A też na innej wsi, ale na tą wsi, ja mam babcię właśnie na takiej wsi, na takiej naprawdę wsi, takiej naprawdę, marzę, żeby być na takie jak, nie wiem, ciężko opisać. I właśnie Ala nigdy na takiej nie była i w tym roku na wakacje wezmę ją właśnie tam do babci, żeby sobie zobaczyć, jak to wygląda. Krowy podoiła, traktorem pojeździła, wiem, zobaczyła, jak to wygląda. To trochę obrzydza, ale chętnie zobaczę, jak wygląda życie na takiej wsi. Jej, u babci to my spędziliśmy najlepsze dzieciństwo w życiu, po prostu całe wakacje się u babci na wsi spędzało. Właśnie dlatego mi było szkoda, że ja nigdy nie miałam nikogo na wsi. Ja naprawdę nie doświadczyłam tego. Ja współczuję teraz dzieciakom, które wolą spędzić wakacje przy komputerze albo na telefonie, zamiast pojechać do babci na wieś. A jeszcze bardziej współczuję tym, którzy nie mają. Wsi, bo ja spędzałam też na zewnątrz, tylko po prostu w mieście. No tak, ale ja ogólnie teraz są takie czasy, że dzieci wolą siedzieć i wiesz, grać na komputerze zamiast się bawić na zewnątrz. No tak niestety tak jest. Dlatego my się urodziliśmy w idealnych czasach. Bo mieliśmy fajne dzieciństwo i teraz mamy łatwe czasy. Wszystko idealnie. No, teraz jesteśmy tutaj w domu, gdzie są kobiety, zostały mniszkami. To jest, nazywają się Nanari. And make an offering, so maybe like small donation. Tam w środku właśnie teraz są modły, no ale tam niestety nie możemy nagrywać też. Nie można przeszkadzać w modlitwie. No ale głównie siedzi, nie wiem, około 30 dziewczyn ogolonych, z ogoloną głową, po turecku, ubrane w takie bordowe szaty. Śpiewają, się modlą. Wiecie, w środku dostaliśmy takie, przyszliśmy, złożyliśmy taką donację, tam parę groszy. Za to polali nam taką święconą wodą, chyba taką świętą wodą, po prostu ręce. Mieliśmy to jakoś, wiecie, jakieś życzenie powiedzieć, takie błogosławieństwo, coś takiego. Ale bardzo ciekawe to wszystko wyglądało. Szkoda, że nie mogłem wam pokazać. Gdybyście się zastanawiali, kto zostaje mniszkami, to w dużej mierze są to dzieci, dziewczynki w zasadzie w tym przypadku, jak nie mają na przykład jednego rodzica, wychowywane są przez jednego rodzica i ten rodzic nie ma wystarczających funduszy, żeby zapewnić dobre życie, no to wtedy oddaje właśnie tutaj do klasztoru. No, albo jak są sierotami też w ogóle, to też się tu dają, no. Albo własna decyzja czasem. Albo własna decyzja, albo decyzja rodziców po tak. prostu, że ich córka zostanie mniszką. No i one żyją oczywiście z donacji, ludzie wpłacają od tutaj, zaraz zobaczcie. No, ale mów trochę głośno, bo nie będzie słychać, nie zaraz. Nie, mam mikrofon. No wiem, ale mówiłaś bardzo cicho. Tak? Specjalnie pewnie, żeby nie nagrywać. Dobra. Zaraz wam pokażę właśnie, jak są ubrane, w jakie szaty. Tylko nie chcę, żeby widziały, że amsko nagrywam. Tak, w takie bordowe.
Przyjechaliśmy zobaczyć na markecik, co tu ciekawego mają. No. To sama warzywa. O, chili. Właśnie, to jest dobre, że opowiedzieć o chili. Pytaliśmy się, jaką potrawą narodową, jaką mają taką, wiecie, typowo stąd. No to pan nam powiedział, wszystko z chili, bo uwielbiają tu chili i z serem, bo uwielbiają ser. Że takie chili i ser to po prostu dają do większości rzeczy, bo to uwielbiają. To jest co, Piotrek? Paproć. Tak, to jest warzywo paproć. Nie widziałeś, jak go pokazywał? No niech ci pokażę. No i zobaczcie, tutaj macie ser w różnych odmianach. W postaciach, właśnie, w postaciach, no dobrze powiedziane. Zgubiłem słowo. A i tu jest jeszcze masło takie duże. Gdzie jest masło? No to chyba, to jest butter. This one is cheese as well, or this is tofu? It's very hot, very hot. So usually nomads, those who are in the mountains, Yes. they keep themselves busy. Yes. To keep themselves warm. A, okej. We take it. No i szczera. Leci. Trafił! Ale kozak! Ale akurat nagrałeś to. No. On tutaj ma 140 albo 150 metrów. I on trafił w taką malusieńką tarczę. I jeszcze nasz przewodnik powiedział, że to się nie, znaczy, nie, że nie często, no ale No. wiecie, że to nie jest takie, że za każdym razem trafiają. I akurat nagrałeś to, jak trafił. No, ale się pykło. Leci kolejna. Czekajcie. Leci. A, nie trafił. Jak ty to widzisz? Ja mam za słaby wzrok, ja nie widzę. Ja widzę, widzę. Sport narodowy tutaj, pamiętajcie. Nie widzę tej strzały. Grali sobie na sianko. Wygrany, zgarnął wszystko. Widelek liczy pieniążki. Siankiem się trzeba podzielić. Strzały podzielić. Dobra, teraz w drugą stronę strzelają. Ale to jest, jak to jest daleko. Teraz zobaczymy. Strzela tam jeden. Oj, był blisko. No i nie grają drużyna na drużynę. Która drużyna najwięcej punktów zdobędzie, to wygrywa sianko. Taki hazardzik. Powiem wam, że dzisiaj mamy taki naprawdę mocno butański dzień. Tak, zobaczyliśmy chyba wszystkie rzeczy, które są tak mocno z Butanem związane właśnie. I sport. Tak. I mniszki. I jedzenie. I jedzenie. I zwierzę, które stąd pochodzi, Tak. które dla mnie było w ogóle kosmiczne. Zresztą na Ali też. Coś co widzieliśmy, Big Buddha, oj piękny był, naprawdę. No, tak no. złoto tam było i tam w środku jak było pięknie. A jeszcze w ogóle taka ciekawostka, słuchajcie, ten posąg wielkiego Buddy, który ma ile tam? 51 metrów, no. Tak, słuchajcie, ufundował turysta z Singapuru. Fajnie być turystą z Singapuru.
Dobra, jedziemy wreszcie do hotelu. Na pewno? Chyba, że jeszcze coś wymyślili. Ale powiem wam, że no dzień Super dzień, bardzo intensywny, ale... wypełniony w pełni, ale tak naprawdę byśmy chcieli trochę odpocząć, bo jesteśmy od 5:40 na nogach. Ale powiem wam, że bardzo mi się podoba organizacja tego dnia, bo może to nie są jakieś nie wiadomo jak spektakularne rzeczy, ale widać, że przewodnik bardzo się stara i chce pokazać nam prawdziwy obraz taki pełen. Dokładnie. Mi to w ogóle tutaj tak przypomina, nie chcę tak jakoś porównywać, ale tak trochę taki Kirgistan. Tak naprawdę trochę mi to przypomina. Tam może było jeszcze może bardziej, a Polskę wschodnią. No, ale spoko jest, naprawdę spoko. Pogadać wam, co tu jest symbolem szczęścia w tym kraju? Takie wariaty. No, tu w wielu miejscach będzie można zobaczyć, patrzcie, tutaj bryloczki są. Malunki na ścianach będą. W wielu miejscach to będzie można zobaczyć. Ale w Tajlandii trochę też jest tego... Ta świątynia na Raili. No tylko ona w sumie tak naprawdę. Nie, ja się spotkałam już z tym, że jest symbol szczęścia. Nasz przewodnik nas zostawił i tak zrobił dzisiaj taki ponadprogram. My tak naprawdę prawie dzisiaj nie mieliśmy nic robić. On myślał, że my musimy dzisiaj zrobić wszystko, bo jutro jedziemy na najbardziej znaną świątynię, na którą trzeba trekking zrobić. O, właśnie na to. Już wam to pokazuję. A później zaglądnął już na sam koniec, po wszystkim jak nam już wszystko pokazał, zaglądnął w rozpiskę i okazało się, że to jednak nie jutro, tylko pojutrze. On mówi, że jutro przyjedzie po nas, ale prawie dzisiaj cały plan zrobiliśmy i powiedzieliśmy mu, że chociaż wymyślił coś fajnego, że coś pozaprogramowego i będzie ok. No i idziemy teraz sobie coś zjeść, później mamy jeszcze w hotelu kolację. Patrzcie ile to, hello, jakie no przyzdobione ładnie. Będzie tego dużego. O, ciężki. To jest z kamienia? Z kamienia, no. Chcesz trzymać? Nie. Czemu? Boże, No weź, a weź świeć tak, żeby on zrobił miniaturkę одну. Nie. Przyszliśmy do centrum. Center Mall. Idziemy coś sobie przekąsić. No i od razu chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda centrum. Jesteśmy, uwaga, w centrum Stolicy, no. ale zaśmierdziało, no. O. Ale tu wygląda dobrze. Dobra, tu będziemy kończyć ten odcinek, bo rozpoczęliśmy kolejny dzień. Pokoik. Petarda. Bardzo, bardzo fajny. Ciepła woda. A wiecie co najważniejsze? Właśnie, ciepła woda, ciepło w pokoju i bardzo wygodne łóżka. Normalnie nie mogłem rano się podnieść z łóżka. Gdzie codziennie teraz wstawałem przed 7, tak 6:30, 6:45, to dzisiaj miałem o której staliśmy? Ja wcześniej. Ty o 8, ja o 7. Za 28 wstałem. Nie, za 5. Źle mi chodzi. No, ale mniejsza z tym. Ale naprawdę wygodnie się spało. Bardzo. Teraz bierzemy już swoje rzeczy, które mamy tu i tu. Zwiedzanko, a później jedziemy do Paro. Paro lądowanie? Tak? No, dokładnie. No. Tak zapowiada się kolejny fajny dzień w Butanie, w królestwie smoka. Czy smoków? Smoka, nie? Tak. Ja jestem Daenerys, a Piotrek to jest smok. Tak. Właśnie. No. A jak ktoś nie wie takiego serialu, to znaczy, że nie oglądał i współczuję. Bo bardzo warto. Trzymajcie się, pozdrawiam, na razie. Zostawcie subskrypcję. Jest super. Seria idzie naprawdę świetnie. Za 3 dni lecimy do Indii. Właśnie przed chwilą kupiliśmy bilety. Zaczynamy w New Delhi. Pozdro.